Cześć, dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy w takiej formule. Ostatnie filmy na kanale były bardziej dokumentalne, a relacji w tym roku póki co brak. Także dziś wybieramy się z Pawłem w trochę mniejszym składzie. I dzisiaj mam w planie przejechać szlak kłodawski, albo przynajmniej jego część. Wiatr trochę krzyżuje plany, bo wieje dość mocno z północy. Jakieś 18-20 metrów na sekundę według prognoz pogody. No, są dosyć silne. Szlak kłodawski to jakieś 75 km. Żeby dojechać na sam początek szlaku już mam 15. Także dzisiaj może stówka wjechać. Jest już godzina 11, gdzie zwykle w niedzielę w Parku Oruńskim jest mnóstwo ludzi. No ale widzę, że dzisiaj jednak pogoda zwyciężyła. Nie jest jakoś strasznie zimno, ale jak dorzucimy ten porywisty wiatr, to odczuwalna jest zdecydowanie niższa. Także powiedziałbym, że coś koło zera. Ale ja już się rozgrzałem. Nakręciłem już 6,5 kiloska. Zaraz gdzieś tutaj spotykam Pawła i jedziemy do Pruszcza. Tędy jadę. W takiej wczesnowiosennej pogodzie, gdzie jeszcze nie ma zieleni, to każdy park wygląda smutno. Jest i Paweł. Siemano. Piąteczka. Jak tam? Rozgrzany? No tak delikatnie, bo tak z górki zjechałem, to wiesz, no. Chyba troszkę chłodno dzisiaj. No, jestem na maksa ciepło ubrany, jak się tylko da. I czuję, że przenika mi przez skarpetki jedynie. Właśnie przed chwilą mówiłem, że temperatura nie jest super niska, ale ten wiatr po prostu powoduje, że odczuwalna jest dużo niższa. Zdecydowanie. No dobra, to co? Ładnie prowadź. No i dojeżdżamy do Pruszcza. Teraz tylko wystarczy znaleźć początek szlaku i ruszamy. Strategia jest taka, chcemy złapać wiatr w plecy jadąc przez Żuławy, gdzie nie ma drzew, a w drugiej części szlaku tam jest chyba trochę lasów, także być może trochę nas ochronią i w mordę wind nie będzie aż tak bardzo szkodliwy. Jesteśmy w Pruszczu na dworcu PKP i stąd zaczynamy jazdę szlakiem kłodawskim. Jest to pętla 74 km, także tu powinniśmy wrócić, aczkolwiek podejrzewam, że będziemy modyfikować trasę, tak jak ja to mam zwykle w zwyczaju. I nie zrobimy pełnej pętli, tylko wrócimy później przez Trąbki Wielkie bezpośrednio do Gdańska. No ale zobaczymy. Lecimy. Ciąg pieszo-rowerowy wygląda obiecująco. Szeroko, ładnie. Tutaj chyba jakieś śmigłowce stacjonują, z tego co wiem. O, są tam. Tutaj jest teren wojskowy, wstęp zbrojony. Zaraz nas tutaj ścigną, że nagrywamy. Jak w tym kanale, audyt obywatelski. Szlak świetnie oznakowany. Prowadzi nas jak po sznurku. Takie super nowe oznaczenia na drzewach. Bardzo wyraźne. Tereny kolejowe. Tutaj trochę jakby gorzej. Ale widać, że powstaje jakaś nowa droga. Jesteśmy w Cieplewie. Pewnie jest ciepło, ale nie tutaj. No, szlak jest ciekawie poprowadzony. Nie można się nudzić póki co. Zmiany nawierzchni. No, tutaj to kajaczkiem byłoby dobrze. Taki wiatr, że nawet windstopper się poddaje. Właśnie mamy fragment, gdzie zmieniliśmy kierunek. No to jednak nie chciałbym jechać w tą stronę. No masakra lekka. Jest. Chyba strasznie. Na filmie to pewnie fajnie wygląda. Ładne słońce. Chmurki sobie już odleciały. My tu ledwo 5 na godzinę ciśniemy pod ten wiatr. Nie wiem w ogóle, czy coś słyszycie, ale ostatnie 6 km ciśniemy taką drogą jak za mną. A teraz aż mi rower wyrywa. To jest wiatr tak silny, że się czuję, jakbym zrobił
mówi erozji, najgorszy jest wiatr. Na jedynce! Chwila osłonięci domami. Nie mamy wiatru w twarz. To jak takie wybawienie. Dojechaliśmy do miejscowości Grabiny Zameczek. No i tutaj szlak, tak można powiedzieć, trochę zawraca. Skręcamy w prawo, za chwilę jeszcze raz w prawo. I powinniśmy jechać w stronę Suchego Dębu. No tutaj, tak widzę, nie za fajnie to wygląda, ale może później będzie lepiej. Plusem na pewno jest to, że nie wieje wreszcie. Powiem wam, że po tych 6 kilometrach już byłem tak głodny, że opyliłem kanapkę, którą zaplanowałem sobie zjeść dużo później. Po prostu wciągnąłem, czuję, że dzisiaj chyba będzie musiała być jakaś przerwa na obiad. Nieplanowana. Po prostu głodny jestem, no tak przyzwyczaiłem organizm przez te ostatnie miesiące, żeby dużo jeść. Normalnie ssa. Zsie. Aha. Jedziemy właśnie na Suchy Dąb, później Pszczółki. A stamtąd przyjechaliśmy właśnie. No słuchajcie, szlak kłodawski na szosę zdecydowanie się nie nadaje. No ale gravel czy cokolwiek innego przejedzie. No ja i tak mam super na MTB-czku za morkiem to. No, fajny ten szlak kłodawski. Taki nie za prosty, nie za suchy. Jakiś kilometr chyba do asfaltu, no ale jest grubo. Paweł z tyłu na trekkingu ma trochę chyba gorzej, bo moje opony już są mega grube, oblepione błotem. Ja idę bokiem. To Max na rower. No to jest Max na rower trekkingowy. No to po deszczu jest grubo, no. Także sobie wyszliśmy na rower, żeby się zmęczyć, to cel osiągnięty. No nie mogę jechać, bo się po prostu gliną za wszystko zakleiło. Jakaś rzeźnia. Ten odcinek szlaku to jakieś nieporozumienie. Kurde. Tu wszystko mi się zblokowało. Tam mi się koło nie obraca. Tutaj tak samo. Błoto powłaziło wszędzie. Taka glina, to jest glina z drogi. Muszę się tak ogarnąć. No ten odcinek szlaku kłodawskiego to nie będzie zdecydowanie mój ulubiony odcinek. Jakaś totalna masakra. No, teraz ja nie wiem, jak ja ten rower doczyszczę, że to jakaś jest rzeźnia. Myślę, że musimy zacząć jakąś stację benzynową, bo tak grozi uszkodzeniem napęd jest blokowany. No u mnie to jest już tutaj grubo. Gałęzie, patyki, ziemia. Dobra, zaraz będziemy to ogarniać. Szlak kłodawski, za Grabiny Zameczek to jakaś masakra. Rolnicy rozjechali drogę. Dobra, czyścimy, jedziemy. Zapomnij, że SPD ci się wepnął, człowieku. Całe podeszły w glinie. Dotarliśmy do miejscowości Suchy Dąb. No trochę przejechaliśmy kilka razy po kałużach, także rowery się trochę obczyściły, ale dalej nie mogę wpiąć pedów. Wszystko mam zalepione gliną, ale fajna przygoda. Także teraz z Suchego Dębu będziemy jechać na Skowarcz i już cały czas asfaltami. Już mamy taki pomysł, żeby znaleźć jakąś myjkę ciśnieniową, trochę te rowery doprowadzić do używalności, bo niestety napęd mi trochę średnio działa.
kilka biegów nie wchodzi. Ale i tak nie jest źle. Ale chrzest tego sezonu przeszliśmy. No siema. Ostrowite miejscowość. Cały czas świetne oznaczenia szlaku. Nie sposób go zgubić. Można spokojnie podróżować bez śladu GPX. Szlak Kłodawski między Suchym Dębem a Skowarczem prowadzi niestety drogą razem z ruchem samochodowym. Ruch nie jest jakiś szczególnie nasilony, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że dziś niedziela, także mniej ludzi jeździ. Jesteśmy w Skowarczu, wypatrzyłem Orlen. Orlen jest, ale też jest myjka. Także jedziemy tutaj zobaczyć. Paweł tam się nie bawi. Udało się trochę doczyścić te rowery. Znaczy ta glina jeszcze mocno siedzi, ale już powiedzmy większość spłynęła. Szkoda, że sobie tylko napęd posmarowałem smarem na suche warunki. No kto mógł przypuszczać, nie? Że będzie deszcz padać. No ale deszcz padać, że po takim błocie będziemy jeździć. No, ale nie wygląda to źle. Szlak również biegnie główną drogą. Taka średnio przyjemna jazda. Zrobimy modyfikację szlaku i odbijemy na Trąbki Wielkie i stamtąd będziemy sobie jechać w stronę Gdańska, bo szykuje się jeszcze kilka kilometrów, myślę, że około 10 kilometrów pod wiatr. Dojechaliśmy do Trąbek Wielkich. Jak tam? Brzuszek pełny? Brzuszek pełny, możemy jechać. Także trochę rasyfiliśmy kundę w tym kebawie. Mam nadzieję, że pani nie będzie zła. Nawet z górki się nie da zjechać, taki wiatr jest. Rozpędziłem się do 29 minut. Dzwoniło mnie do 15. No dzisiaj wiatr rządzi. Ja się pytam, skąd ten wiatr? Skąd on wieje? Chyba z Norwegii. Albo co najmniej ze Szwecji. Raptem zrobiliśmy 60 km. Jestem po prostu wykończony. Dzięki Na razie. za dzisiejszą wyprawę. Fajnie było. No. A ja tymczasem przez Borkowo, przez Kowale udaję się do siebie. I 85 km nawinięte, praktycznie w domu. Niestety nie udało się zrealizować wszystkich założeń. Nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli, ale to dopiero początek sezonu. Co do szlaku kłodawskiego, no to uważam, że bardzo fajna trasa. Niestety to błoto za miejscowością Grabiny, Zameczek trochę mnie dobiło. To był raptem odcinek półkilometrowy, ale się srogo tam zmęczyłem, no i też było trochę przygód z czyszczeniem roweru. Jeśli chodzi o znakowanie szlaku, zdecydowanie jest bardzo dobrze. Na pewno jeszcze w tym roku wrócimy na szlak kłodawski i to myślę, że w pełnym składzie. Trasa warta przejechania, 75 km. Myślę, że jeszcze troszkę muszę potrenować, no i wybrać dzień, kiedy wiatr nie będzie tak mocno wiał, bo rzeczywiście, jak to mówi Rozi, najgorszy jest wiatr.
Żeby nie wiatr, myślę, że spokojnie dzisiaj mogłaby 100 pęknąć. Tak jest 85, też bardzo fajnie. Niedługo ruszamy na kolejne wycieczki. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film się podoba. Dajcie znać w komentarzu. Pozdro.